Witamy w Argentynie! Precz z reformą, Gerardo Morales. Jesteś dyktatorem i kryminalistą chyba. Panie pieseł, pan przepuści. Dziękuję. Wszyscy jak poszli w imprezę, to całe miasto aż huczało. Tak? Czyli piątaka na końcu świata. Jesteśmy przed terminalem w porcie ze względu na to, że do Buenos Aires można przepłynąć przez tą deltę, przez tą rzekę jakby, lub można jechać dookoła przez most, ale przez most się jedzie 7,5 godziny, a tutaj się płynie tam chwilę, więc może być lepiej. Idziemy na terminal zapytać, a co to tutaj? Przepraszam panie piesele, panie pieseł, pan przepuści. Dziękuję. Powiedział nam pan, że przepłynięcie się z samochodem to jest $215, czyli z 8,5 stówy. Nie wiem, zastanawiam się. Ogólnie też tak naprawdę nam bardzo mocno odradzali, żeby płynąć statkiem tylko ze względu na to, że wtedy wylądujemy centralnie w samym środku Buenos Aires. A wszyscy mówią, żeby do tego Tigre jechać, czyli tak pod Buenos Aires i tam godzinkę pociągiem jesteś na miejscu, zwiedzasz sobie fajnie, wszystko super. No to stwierdziliśmy, że tak zrobimy, że pojedziemy. Także ciao, jedziemy. Good morning, Uruguay. Przyjechaliśmy tu o 2:00 w nocy. Mianowicie spaliśmy w miejscowości, która była najbliżej granicy, która miała tam niby fajny parking, tylko że zapomnieliśmy, że to miasteczko może mieć dużo młodych ludzi. Był piątek, piąteczek, piątunio. Wszyscy jak poszli w imprezę, to całe miasto aż huczało. Jak sobie zaczęli przyjeżdżać motorami bez tłumików, samochodami z nagłośnieniem, wzięli jakąś deskę, coś tam Klaudia jeszcze jakoś nie mogła zasnąć i zobaczyła, że chyba chcieli nam ją wrzucić gdzieś na solary na dach. Odstraszyła moja lwica klaksonem i postanowiła, że ja stąd jadę, i wsiadła i pojechała i zawiozła nas tu. Naprawdę fajne miejsce Klaudia znalazła. Aha, i chciałem jeszcze wam jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, jaki ciekawy kamper. Zrobiony taką metodą, jak już kiedyś o niej słyszałem. Kupuje się przyczepę kempingową, kupuje się samochód, który ma po prostu tą płaską platformę i kładzie się ten kemping na tej platformie i jest kamper. Hello! Mój bien camper, motorhome. Mój bien. O, i jest, proszę bardzo, zobaczyć też markiza. Very nice. Zobaczcie, jaką można mieć łańską fantazję motoryzacyjną w Urugwaju. Super! Pani ma pilota i naciska i on się podnosi wtedy. Także pneumatyka tutaj jest w modzie. Przed nami most i rzeka, czyli naturalna granica urugwajsko-argentyńska. Dziękujemy Urugwajowi, będziemy wspominać go miło, zwłaszcza za tą ponowną wizytę. Do zobaczenia w Argentynie za parę sekund. Cześć! Argentyna, przybywamy, Argentyno, przybywamy. O, nawet bojki są, widzicie? To jest granica, te bojki. Szanowni Państwo, witamy w Argentynie! Woo! Klaudia! Woo! Czeka nas tu inflacja 200%. Kurs waluty teoretyczny i faktyczny. Czeka nas tu Buenos Aires, które jest olbrzymie i miało być stolicą imperium, tylko że nie ma imperium, a stolica jest. Jak to się śmieją Urugwajczycy. Argentyna jest dzika, jest fajna, ale jest trochę specyficzna. Jedziemy. Cześć! Argentyna z czego słynie? Z dobrych steków, tak? Natomiast całe południe Argentyny będzie wyglądało tak. Nieskończone równiny. Zobaczcie, równo, równo, równo. Zobaczcie, co tam, jak daleko widać w ogóle teren. I tylko bydło. Krowy, co jakiś czas widać tylko krowy, łąki i krowy i steki żyjące jeszcze.
Dobry wieczór. Jesteśmy w miejscowości Tigre. Dlaczego jesteśmy w Tigre? Dlatego, że chcemy zobaczyć Buenos Aires, a nam wszyscy polecali, że jesteśmy crazy, jak chcemy jechać tym dużym kamperem do Buenos Aires i żebyśmy sobie stanęli w Tigre. I tutaj jest metro i metrem sobie przejedziemy jutro do Buenos Aires bezproblemowo. Musimy tylko się zapoznać z liniami metra, może jakaś aplikacja jest, doładować na jednym telefonie u Klaudii internet, bo ma argentyńską kartę i tym sposobem będziemy jutro zwiedzać sobie Buenos Aires bez samochodu. Bardzo fajna ta miejscowość, zupełnie tutaj jest inaczej w tym obrębie Buenos Aires niż w całej Argentynie. Jest tak, wiecie, no na Wawawiła, nie? Patrzcie. Tam już Burger King, McDonald's, normalnie łódki, jachty. Zszedłem kawałek miasta, znalazłem 2 nielegalne kantory, które mógłbym wymienić, ale kurs jest taki, że trochę mi szkoda, bo no, będę mocno w plecy na tym, bo bym był 10% gdzieś. No nie wiem, zobaczę zaraz. Co mi się podoba? Motyw, jak się tutaj jedzie, flag wszystkich krajów świata. Proszę zobaczyć, Polski też tam była. Oczywiście teraz nie widać polskiej, ale gwarantuję wam, że była. Dzień dobry! Dzień dobry bardzo! Dzień dobry! Jesteśmy pod Buenos Aires, idziemy na pociąg. Gdzie jedziemy? Zwiedzać A do jakiego miasta? Buenos Aires? Tak jest. To jest taki pociąg, ale w sumie to trochę metro. Podmiejskie, tak? Czyli piątaka na końcu świata. La lupa siempre viene bien. Można tu kupić bardzo wiele rzeczy, ciastka, czekolady, można też kupić kremy do twarzy i do rąk. I ta pani od kremów jest bardzo przekonująca, dlatego że ona tu sprzedaje najwięcej ewidentnie. Szok. W metrze kupisz wszystko w takim razie. Przepiękny dworzec, który jest zabytkowy lub zrobiony na zabytkowy. Retiro. W Buenos Aires, w samym mieście, mieszka ponad 3 miliony ludzi, a w całej aglomeracji Buenos Aires 14 milionów ludzi. Te literki BA za mną, czyli Buenos Aires, plus ten obelisk, Obelisco Norte. To jest najbardziej rozpoznawalna rzecz całego Buenos Aires, a ta ulica, na której jesteśmy, to jest jedna z najgłówniejszych ulic tego miasta. Mam wrażenie, że chcieli trochę zrobić na kształt Nowego Jorku, ale cicho. To co tam widzimy, to jest teatr. Teatro Colón. No jesteśmy przed budynkiem, gdzie ewidentnie jest jakiś strajk. Lata nad tym strajkiem, nad tymi ludźmi dron, obserwuje ich, ale przed czym oni strajkują? No ja bym tutaj strajkował, żeby coś ogarnęli jakąś tą inflację, ale to chyba nie przez to. Ten budynek to jest sąd, więc strajkują pewnie przed jakąś reformą sądownictwa. Czy to bardziej wygląda na jakiś obóz bezdomnych, jak mi się wydaje? Nie rozumiem. Na tej akurat niebieskiej jest napisane, no to ruszamy nieważność reformy. Ludzie uheho, zjednoczeni i stojący żądają twojej rezygnacji i całego gabinetu. Czysta i biała woda nie jest na sprzedaż. Precz z reformą, Gerardo Morales. Jesteś dyktatorem i kryminalistą chyba. Huchi, wyjaśniam cię, X kodeks karny, artykuł 227. Czar reforma. Ściemiężyciel. Cuerda, czyli kurwa oryginał. Czyli po prostu jest tutaj pseudo-strajk a propos odejścia aktualnej władzy. Pensje tutaj są takie, że minimalna pensja PSO to jest tam 111 tysięcy, czyli $321 to jest minimalna, natomiast średnia krajowa to jest 273 tysiące i to jest 700 tam kilkanaście dolarów, 720, 730 dolarów, bo oni to podali po oficjalnym kursie. Natomiast oni tu zarabiają w przeliczeniu na dolary w Blue Banku
Około 160 do 200 dolarów minimum, a około 400 dolarów jako średnia. Więc jest tutaj dość, uważam, biednie. Natomiast mam nadzieję, że to się zmienia i mam nadzieję, że oni chociaż czasem wymieniają te peso po tym kursie nieoficjalnym. Ja pierdzielę, grubo. Tam w oddali zobaczymy mural, który trzeba zobaczyć, dlatego że tam w oddali jest kobieta, która była kiedyś pierwszą damą, jest tutaj bardzo wielbiona i sławiona, ona już nie żyje. To jest pani Iwa Peron. A tutaj w kraju jest bardzo znana, wręcz nawet do niej się modlą jak do Jana Pawła II albo innych takich postaci związanych z religią. Była to pierwsza dama Argentyny. Zasłynęła jako bardzo dobra postać, która założyła bardzo dużo fundacji dla kobiet, założyła dużo szkół, rozdawała jedzenie biednym. Umarła na raka niestety w bardzo młodym wieku, w wieku 33 lat. No i do tej pory jest postacią ważną. W wielu rzeczach chyba naśladują Nowy Jork, również z tym. Jesteśmy przed kawiarnią, która ma prawie 200 lat, no niecałe, 170. Założona została w 1958 roku przez Francuza, który zrobił to na wzór i podobieństwo bardzo znanej kawiarni paryskiej, w której się spotykała elita XIX-wieczna i wyobraźcie sobie, że tutaj wtedy też się spotykała elita, tylko że z Buenos Aires i ta kawiarnia jest do dzisiaj i jest tak oblegana, że nie uważam, że warto. Dlatego ja te 2 godzinki poświęcę na spacer po Buenos Aires zamiast na stanie w kolejce. Plac jest piękny, więc i ważny. Nazywa się Plaza de Mayo, czyli plac majowy czy majonezu. Najstarszy plac w Buenos Aires to jest. I tu się odbyła rewolucja majowa, dlatego się nazywa Plaza de Mayo, czyli majowy plac. A to jest Muzeum Narodowe, a tu ogólnie jest pięknie i można tu sobie w nielegalnych kantorach, czyli od ludzi, którzy chodzą, wymienić jakieś pieniądze. Kurs był taki, jak dzisiaj rano znaleźliśmy w Tigre w kiosku, więc w sumie mogliśmy wymienić tam wszystko, no ale już trudno. W kantorze otwartym, legalnym byśmy wymienili korzystniej, ale jest niedziela. Aha, ale za to w hotelu próbowali mnie ograbić, o wiele gorszy kurs był, o wiele. Kiedyś tutaj się znajdowała Rada Miejska tutaj w Buenos Aires i dom rządowy wicekrólestwa Rio de la Plata. A teraz, jak mówiłem już, jest to Muzeum Narodowe. A za mną Biały Dom, który jest różowy, czyli Pałac Prezydencki. Pod Pałacem Prezydenckim też strajkują. I nawet coś sprzedają, żeby zarobić na ten strajk chyba, albo na jedzenie, nie wiem. Bank Narodowy Argentyny, czyli w mojej opinii powód wszelkiego dziadostwa, jakie się tu dzieje. Drukują pewnie na potęgę, bez żadnego pokrycia. Tu się też coś ostatnio wydarzyło politycznego w czasie, jak nas nie było, ale ja nie wiem co, przez co tak ta inflacja skoczyła. Natomiast no to jest dramat, nie? I wydaje mi się, że no głównie jest tutaj winny Bank Narodowy, natomiast no Bank Narodowy, tak jak w Polsce, jest zazwyczaj pod butem rządzących i przez to tak to wygląda. Zobaczymy, spróbuję się czegoś dowiedzieć. Zresztą nie bez powodu, tu jest prezydent, tu jest Bank Narodowy. Wydaje mi się, że to automatycznie wiadomo, o co tu chodzi i kto tu rządzi. Ze względu na to, że bardzo mi jest ciężko się dowiedzieć, jaki tu jest podatek. Dlatego, że chyba nie bardzo chcą o tym mówić. Ogólnie tutaj widzę, że jest taka zmowa milczenia, czyli ten rząd ich trochę trzyma za mordę. Na pewno jest dość spore rozwarstwienie społeczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, wydaje mi się, że ściągalność tych podatków jest bardzo, bardzo niska, ale są one stosunkowo wysokie, dlatego że podatek dochodowy według jednej ze stron, której średnio mogę ufać, ale no załóżmy na razie za informację, to jest 35%, podatek CIT to jest 25%, a podatek od towarów i usług, czyli ja to rozumiem jako podatek VAT, to jest 21%, natomiast nie wiem, jaka tu jest ściągalność tego, wydaje mi się, że znikoma. Co jest na przykład takim wskaźnikiem dla mnie ciekawym, no to na przykład rejestracja nowych samochodów rocznie to jest 30 000 sztuk. Wydaje mi się, że to niedużo. Argentyńskie tango można tańczyć wszędzie.
pomidorkiem. Pyszny jest. Tutejsza Polibuda. Mogą nie wszyscy wiedzieć, ale ja skończyłem Politechnikę, a dokładnie Politechnikę Wrocławską. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, magistrem inżynierem. Dodatkowo jestem ponadto, mam podyplomówkę z finansów i rachunkowości dodatkową. I mnóstwo praktyki. Ale Manhattan! Widząc to miasto, niektórzy faktycznie mogliby pomyśleć, że Argentyna jest imperium. A to jest naprawdę niesamowite, jak można doprowadzić kraj do takiej sytuacji, a Buenos Aires jest ciekawym miastem. Jako ciekawostkę wam powiem, że ten Manhattan się mieści jakby na wyspie, czyli teraz przeszliśmy przez most, z niego zrobiłem to nagranie, to zdjęcie i to jest taki obszar, gdzie są te wieżowce, że to jest taka większa wyspa, która jest jakby połączona wieloma mostami. Tak jako ciekawostka. Pomnik niewolnictwa. Niewolnictwo również tutaj było i to całkiem spore, o czym tak naprawdę praktycznie nikt nie mówi i to jest słabe. A to nie był tylko problem Ameryki Północnej, ale też Południowej. Argentyna ma dwóch piłkarskich jakby bohaterów. No, oczywiście bezapelacyjnie Messi i Diego Maradona jako numer 2. Pewnie do niedawna numer 1, ale aktualnie już Messi go wyprzedził. Wszędzie można znaleźć maski, żeby być nimi, wszędzie można znaleźć koszulki, żeby być nimi, wszędzie można znaleźć wszystko i mnóstwo chłopaków, kto gra w piłkę i to gra dobrze. W wieku Julka ktoś umie normalnie podbijać piłkę, robić przerzutki, bardzo celnie trafia, przyjmuje piłkę, także no jest na to nacisk i super. Para la cama da conciencia pura, para el subtercer la de también la gente tiene que entender que esto es lírica, dar y defender la gente. Compañera, enseñarle lo fundamental, que no se fije en la apariencia que tiene el de al lado más, que tenga el corazón y la mente llena de humildad y que nunca le falte la imaginación para volar. Słuchajcie, takiego stroju jeszcze nie widziałem. Polonia. Polonia? Si. Lewandowski.